Minecraft Legends wychodzi dopiero za miesiąc, a już ma oficjalną opowieść. Przeczytałem, a raczej przesłuchałem ją w nadziei, że dowiem się czegoś ciekawego. Czego się dowiedziałem? No cóż, to nie jest takie proste do wyjaśnienia. Ale jeśli nie chce wam się czytać, albo po prostu nie ogarniacie wystarczająco dobrze angielskiego, to zaraz wam wszystko streszczę. No więc imion i postaci na szczęście jest dosyć mało. Właśnie w streszczeniach zawsze był ten problem, że jak są one krótkie i rzadko spotykasz się z imionami, a jest ich kilkadziesiąt, to o panie, tu jest ich tylko kilka. Jest Big Chungus, Great Bungus, czyli przywódca Bastionu. Jest również Agap, drugi największy i najsilniejszy piglin w Bastionie. Jest Kritten, on to jest jedną z dwóch postaci jakby, z której perspektywy jest to wszystko opisywane. On jest doradcą tego przywódcy, Bungusa, jest o połowę mniejszy od tamtych. Ogólnie mają problem, bo Bastion trochę podupadł, już nie jest taki silny jak kiedyś i przywódca obawia się, że jakieś inne pigliny będą chciały im to zająć. Wiecie, oni mają taką jakby powiedzmy zasadę, że zabieramy, aż w końcu zabiorą nam. No a Nether jest dla nich jednak niebezpieczny, nawet hogliny są niebezpieczne. Nie żyją za bardzo w przyjaźni. Drugą postacią, z której perspektywy jest to wszystko opowiadane, jest Farnum. To jest zwykły człowiek, on jest właścicielem zoo, które nie ma za bardzo nic specjalnego. Chłop ogólnie boi się gdzieś iść na jakieś przygody, zbierać jakieś specjalne zwierzaki, bo boi się przygód, a szczególnie jaskiń, bo kiedyś w jedną wpadł na 2 dni i teraz ma traumę. Ważna sprawa. Potwory są tam zagrożeniem. Już są. Jakby w grze jeszcze nie są. Są przyjacielskie, a tutaj już są. A czemu tak jest? Nie wiem. Ale dobra, chłop musiał ratować zoo, musiał przeprowadzić jakieś egzotyczne zwierzątka, także w końcu się przełamał i poszedł na wyprawę. Aż w końcu trafił na swój największy lęk, czyli jaskinię. Jak tak sobie stał i kminił wejść czy nie wejść, jakby boję się, ale muszę chyba wejść i szukać, nie wiem, szukać zwierząt w jaskini? No ale tak, ogólnie zniknięcia nie były dla niego zbytnio normalne, także ziomki zaczęły go szukać. I znalazło go 2 jego chyba tam najlepszych ziomków. Oni byli ogólnie podróżnikami, takimi odkrywcami w ogóle. Jest Grinchard, to jest ziomek facet, on jest wojownikiem. Jest Micro, to jest samica i ona jest górniczką. No i oni tam ogólnie nie bardzo w niego wierzyli, że jest w stanie podróżować czy coś takiego i odkrywa się on, dobra, wezmę wam pokażę, włazimy do tej jaskini, elo. Okazała się dosyć mała, ale znajdzie takie korzenie wskazujące, że po drugiej stronie jest jakaś kolejna, no więc się przekopali i znaleźli większą, znacznie lepszą i wtedy tam się rozdzielili, żeby ją sobie odkrywać kto co chciał. Farnum złapał Axolotla do wiadra, a potem patrzy. Wow, Axolotl albinos, muszę go mieć. Ale ogólnie miał dosyć duży problem ze znalezieniem go, on jakoś tam mu znikał z oczu i w ogóle, wiecie, jakiś taki przeźroczysty i tak dalej, nie? A tam było ciemno. Także chłop już trochę zdesperowany, wbił do wody, żeby za nim popłynąć. No i ogólnie nie zauważył, że wpływa w wodospad. Jak już zauważył, no to było za późno i ten wodospad go tam zaprowadził do innej jaskini, prawie się chłop utopił, no i z tej drugiej jaskini zbytnio wyjścia nie było. No i super, nie? Koniec. Nie no, w tej jaskini był zgaszony portal do Netheru, tylko chłop nie ogarniał jeszcze co to jest. Za nim były jakieś malowidła, których nie widział, bo w sensie jakby widział, ale słabo, bo było ciemno. A jako już był mokry i zmarznięty, to pomyślał, że załatwi oba problemy naraz i rozpali ognisko. I tak oto zapalił portal. Przez przypadek. Dobra, wracamy do Krittena. No ten to jest podupiony. Nie udało mu się naprawić problemu Bastionu z tym, że jest słaby i w ogóle, więc Bungus, ten szef, stwierdził, że no chłopie, jesteś zbędny, nie nadajesz się do niczego, wywalaj z Bastionu. A wtedy ten Kritten do niego, dobra, to już weź mnie załatw tu i teraz, tak będzie łatwiej, a tamten, okej, da się zrobić. Wtedy mały stwierdził, nie no dobra, jednak nie, jednak chyba chce żyć. Wziął ciupnął Bungusa w kolano, no i musiał uciekać z Bastionu. Przy okazji ukradł co tylko mógł. Jak już uciekł, to ukrył się w kryjówce, którą kiedyś tam sobie wypatrzył, jakby on, no w sumie był trochę sprytny, w końcu był doradcą, no i podejrzewał, że kiedyś będzie musiał uciekać i znalazł taką kryjówkę już wcześniej. No i tak, rozkminiał sobie, że jakby on sam nie przetrwa. Musi dołączyć zapewne do jakiejś hordy, tylko nikt by go nie przyjął za darmo. Najbliższa horda nie umie zbytnio budować. Ich budowle się rozpadają, czyli mógłby im z tym pomóc. Pytanie tylko, czy chcieliby takiej pomocy. Druga najbliższa horda gloryfikuje jakiegoś wielkiego grzyba w Crimson Forest, ale są też brudasami, także to odpada.
no ja z taką hordą zarodnika to bym mieszkać nie chciał. A ta pierwsza to pewnie też jakby bastion, tylko taki nieumiejętny. Jeszcze inna horda to jacyś tacy nomadzi, co podróżują od miejsca do miejsca na hoglinach. Tylko właśnie tutaj byłby problem, żeby ich w ogóle znaleźć. I wtedy wpadł na super pomysł. Najlepszą zapłatą dla nowego dowódcy byłby sposób, jak dojechać Bungusa i przejąć bastion. W końcu jakby bastion jest osłabiony, Bungus nie ma już doradcy nie ma, nie myśli trzeźwo za bardzo, wkurza się na wszystko i wszystkich, no a Kriten był jego doradcą, więc jakby on ogarnia cały bastion, nie? No i jak tak sobie myślał, to w końcu coś go wzięło i jitnęło o skałę. Co się okazało? To był Agap, ten drugi najsilniejszy. Jak go znalazł? No cóż, jak Kriten uciekał, no to oczywiście go gonili, strzelali w niego i w ogóle, no i przebili mu plecak. A w plecaku była brodawka nederowa, no i chłop zostawił taki ładny ślad, że nawet taki tępy ugub go znalazł. Ogólnie skończyło się tak, że Agap rzucił nim w przepaść. Koniec. Nie no, Kriten przetrwał. Głównie dlatego, że spadł na Stridera, którego trochę mocno połamał, ale to już inna kwestia. Patrzy, a tam portal! I to zapalony! Ogólnie w Netherze było dużo portali, ale nigdy nie były zapalone, zawsze były wyłączone. Nawet czasami pigliny się osiedlały wokół tych portali w nadziei, że kiedyś się zapalą, ale no, żaden się nie zapalał. A tutaj ten był zapalony. A przy portalu był Farnum. Także Kriten wziął jakiś taki toporek, który sobie ukradł i obezwładnił Farnuma. No, pigliny i ludzie gadają w innych językach, także trochę problem mieli, żeby się dogadać, ale jakoś tam, powiedzmy, gestykulując, chrumkając i jąkając, coś tam się porozumieli jakkolwiek. Farnum, jako iż bardzo lubi zwierzątka, no w końcu ma zo, no to dał Striderowi potkę leczenia. I jedną też dał Kritenowi. No więc potem się rozdzielili, Farnum wziął Stridera i wrócił sobie do normalnego świata. Chciał też zaprosić Kritena, ale ten nie poszedł za nim. No bo wiecie, jakby pigliny nie mogą przetrwać w normalnym świecie. No i wtedy ten Kriten sobie tak rozkmina. Jakby no, nie mogę przejść. Ale z drugiej strony, przecież są legendy, że kiedyś jakieś 3 hordy wzięły, najechały świat, no to jednak jakby musi być w tym jakaś prawda, nie? Jakby jakoś musieli tam pójść. Tylko no zawsze te legendy pomijały, jak to zrobiły. Wracamy do Farnuma. Chłop przetrzepał plecak i znalazł tam kilof, którego wcześniej nie pakował. Najwidoczniej ktoś mu wsadził. Pewnie ta górniczka. No i chłop ogólnie bał się pod ziemi i tak dalej i bałby się normalnie kopać, ale no jakby kwestia życia i śmierci, także wziął ten kilof i się przekopał na powierzchnię jakoś i wrócił na chatę. A tam patrzę, a tu już takie wielkie zgromadzenie, chłopy już próbują jakąś ekipę poszukiwawczą robić. A tu elo, no wróciłem, jest okej. Wziął im wszystko tam opowiedział z tym piglinem, którego spotkał. Strider, którego przyniósł z Netheru, stał się gwiazdą zoo. Jakby nic dziwnego, ludzie wcześniej nic takiego nie wiedzieli, no ale po czasie trochę się znudził, przestał przynosić takie zyski jak wcześniej, no więc poszedł do tych swoich 2 ziomków obgadać plan, jak zdobyć nowe, egzotyczne zwierzaki. I wpadli na świetny pomysł. Wrócimy do Netheru. Tylko, że jakby z tamtym to mielibyśmy problem, żeby go znaleźć, także zrobimy nowe. Tymczasem Kriten, on ogólnie jest bardzo ciekawski i nie mógł oprzeć ciekawości i przeszedł przez ten portal. I przeżył. I znalazł te bazgroły na ścianie. Coś tam było, że jakiś duży blok rozciągał się po całej scenie i emanował jakąś mocą. Było to coś, o co się bili, coś takiego, o jakiś artefakt się bili, jak wiecie, kula dominacji czy coś takiego. Jakby to jest ten sam twórca, który The Rise of Archilager pisał, czyli no tą powieść dungeonsową, także może chciał to tu jakoś połączyć. A, bo ja chyba pominąłem ważny fakt, że to jest jakiś obrazek najazdu tych piglinów, tych legendarnych, starych piglinów na Overworld, czyli świat. Będę mówił po prostu świat. O, powierzchnia, tak jest lepiej. Dobra, więc jedna horda piglinów była jakaś wciul szybka. Horda bastionu od nowa na powierzchni budowała bastionę. A trzecia tak śmierdzi, że wszyscy uciekają. Zarówno przeciwnicy, jak i sojusznicy. Na dole obrazka był guardian z tą taką bronią z łańcuchem, tą wiecie, tą kostką z kolcami, wiecie o kogo chodzi. No i macie na ekranie. No i była taka strzałka prowadząca od tego obrazka do ziemi.
No więc Kriten zaczął tam kopać i znalazł właśnie tą broń. Więc to było jakieś potwierdzenie, że rzeczywiście ta legenda ma jakiś sens, że rzeczywiście te pigliny tutaj były. Dobra, więc chłop wraca do Netheru i rozejrzał się trochę lepiej i z tej dziury jest łatwe wyjście, po prostu znalazł sobie jakieś przejście, którego wcześniej nie widział. No i najpewniej Strider też tak tu wszedł, no raczej nie sądzę, żeby dostał się tą samą drogą co Kriten, tylko że przejście prowadziło do piwnicy Bungusa. To było jakieś tajne przejście, coś takiego. W piwnicy byli śpiący strażnicy, także chłop wziął jednego do podłogi toporkiem i mówi ty, zwiąż swojego ziomka. Dobra, super, świetnie, a teraz samego siebie. Dobra, to teraz ty jeden tam, patrz, tam jest ten, portal do Netheru. Idziesz tam i tam zostajesz. No więc tak, jak lina, za którą go trzymał, opadła, no to wtedy Kriten ogarnął, że tamten zemdlał. Także wbił do niego, zobaczyć co się wydarzyło, znaczy wiedział co się wydarzyło, ale chciał po prostu go zobaczyć. No i wziął go, zabrał z powrotem. No i zaczął Kriten tak kombinować. Z rysunków tamtych na ścianie wynikało, że brodawka netherowa może jakoś pomóc, przetrwać. No i zauważył, że sam też jakby dłużej przetrwał tam niż tamten większy piglin. Także wywalił wszystko co miał, poszedł na powierzchnię i praktycznie od razu się rozchorował, także od razu musiał wracać. No i tam próbował z różnymi rzeczami i w końcu wywnioskował, że rzeczywiście brodawka w jakiś sposób pomaga mu się utrzymać na tej powierzchni. Przy portalu, jakby po stronie normalnego świata, w tej jaskini, tam była woda. No bo w końcu ten wodospad był, nie? I tak dalej. Także chłop zaczął kombinować z potkami. No, w Netherze nie bardzo mógł. Także musiał tam wchodzić i wychodzić i kombinować bardzo. No i tak, dogadał się z tymi ziomkami, że no ogólnie szukam lekarstwa i jak mi się uda, to najedziemy powierzchnię i każdy, kto mi pomoże, zostanie uznany za bohatera. Także ziomki, pomóżcie mi. A oni uwierzyli. No więc tam próbował różne potki robić i je im dawał i potem sprawdzał, jak długo są w stanie wytrzymać. No i w końcu znalazł coś, co mógł nazwać idealną recepturą, tylko że jakby jego małpki doświadczalne już tak mocno się pochorowały, że musiał sam na sobie tego spróbować. No i sobie poszedł tam, no i siedział trochę długo. Nawet powiedzmy mu się przysnęło, a jak się obudził, no to już czuł, że oj, jest trochę źle, już trochę się choruje, także wracam do Netheru, patrzy, no jego ziomków już nie ma. Ale za to co było? Ugup. Także ten go wziął przed oblicze wielkiego pana króla Bungusa, wielkiego Chungusa. I najpierw go tam oskarżył o kradzieże z magazynu, że no, chłop przetrwał tylko dlatego, że nas okradał ten cały czas. A potem powiedział, że znalazł go jak wychodził z portalu, a tamten, co? Jak to portalu? No i wtedy się zaczęło całe to tłumaczenie, że tam jest inny świat, że jest ściana ze starożytnymi zapiskami, ta zakopana broń. No i wtedy Agap takie, ale mordo, on nam związał 2 strażników i zrobił z nich małpki doświadczalne. I Bungus, o tak, to pokaż, dawaj potem lecimy do tego drugiego świata. Kriten miał tylko jedną porcję lekarstwa, którą miał podzielić między ich trójkę, kiedy zaczną się czuć źle i ogólnie jak nadszedł czas picia, to chłop stwierdził, dobra, piję wszystko i spierdzielam. I wtedy ci duzi tak nagle, okazuje się, że jesteśmy już w tak złym stanie, że nie możemy się praktycznie ruszać, nie możemy cię gonić, ani nic. Jakby nie, żeby coś, ale najpierw chyba czujesz, że jest źle, a dopiero po jakimś czasie jest bardzo źle. No ale jakby Kriten jak uciekał, to nie było za bardzo sensu, żeby uciekał do Netheru z powrotem, także uciekł na powierzchnię. A jedyne miejsce, do którego mógł się udać, to był Farnum. Znaczy, no, jego zoo. Ogólnie bardzo głupio zrobił, że tak uciekł, jakby już miał okazję się podlizać i w ogóle wrócić do roli doradcy, a stwierdził, dobra, wezmę was, zdradzę i ucieknę. Nie wiem, jak ta podka będzie długo działać, nie wiem, czy jakby wrócę, czy przeżyję, ale dobra, wezmę was, zdradzę i sobie ucieknę. Tak po prostu. Dobra, jak znalazł tego Farnuma, to próbował tam jakoś, wiecie, chrumkać, gestykulować, jakoś się porozumieć z Farnumem. To jest perspektywa Farnuma teraz, także nie wiemy, co siedzi Kritenowi w głowie. Ale tak, no Farnum szybko ogarnął, o co chodzi. Kriten zaczął się robić zielony i z energicznego zmienił się w bardziej zdesperowanego. No więc Kriten wziął jakiś tam węgiel drzewny i zaczął mu malować po ścianie. Chłop się jakby nie wiedział, czy się wkurzyć, czy nie. Jakby
Walczył o życie, więc w sumie tam mu wybaczył, nie? I namarował portal. Także Farnum poszedł po tych swoich ziomków i przespeedrunowali, żeby dokończyć ten portal, który wcześniej zaczęli. Bo ja mówiłem, że oni mieliby problem, żeby znaleźć tamten poprzedni, tak? I chcą robić nowy. Tak, mówiłem. No to wam przypominam. No więc dobra, udało się, zrobili ten portal na czas i zanieśli Critena do Netheru. I tam Criten sobie pomyślał, ty, jak takie przegrywy jak Farnum i jego ziomki mogą zrobić portal, to ja też mogę. Jakoś się tam rysunkami i kolejnymi gestykulacjami dogadali, że Farnum dostanie kolejne zwierzątka do zoo z Netheru, a Criten dostanie obsydian i w końcu diamentowy kill off. Trochę dziwny deal, bo jakby zrobili go bez zgody osoby, która ten diamentowy kill off ma, czyli Micro. Jakby Elo wyhandluje twoje rzeczy dla swojego zysku. No i wtedy Criten, słuchajcie, jakby 200 IQ normalnie, nie? On sobie pomyślał, że on w ten sposób będzie mógł sobie zrobić ile chce bram i będzie mógł je rozwalać i tworzyć ile tylko chce. I w ten sposób podliże się swojemu dowódcy. Chłopie, jeszcze tego samego dnia go zdradziłeś, a teraz chcesz się podlizać. Super, super. A żeby podlizać się jeszcze bardziej i udowodnić, że legendy są prawdziwe, czyli inwazja świata możliwa, dał mu tą broń na łańcuchu. Jakby... Już jak on wziął ten topór, ukradł, to już miałem takie ale jakby ty jesteś takim trochę mniejszym piglinem, a te topory są chyba robione dla dużych, walczących. To jakim cudem ty tak ładnie operujesz tą bronią? Chłop nie dość, że super operuje tą bronią, to jeszcze wziął tą wielką kulę na łańcuchu i ją gdzieś tam skidrał w plecaku. Jakby... co? Jak on to w ogóle uniósł? Przecież to jest takie potężne, tam nawet było to podkreślane wiele razy, że jakby jak ten Bungus tą broń miał i walnął nią w ziemię, to cała ziemia się trzęsła i w ogóle i ogromne zniszczenie i tak dalej. Jakim cudem mały piglin to w ogóle podniósł? A tym bardziej jak on to targał przez tak ogromne odległości. To jest to, co jest w miniaturce, że trochę boli mózg, jak się to czyta. Albo słuchaj, ja słuchałem darmowego audiobooka. Jak weźmiecie sobie okres próbny, to macie za friko. No ale dobra, Critenowi się ogólnie udało. Jak opowiedział cały ten plan inwazji, to bardzo ich zaciekawił i no powiedzmy, że w sumie miał ich w garści. Już nie mogli mu nic zrobić. I teraz uwaga, znowu mózg zaboli. Także pamiętacie tamtą jaskinię, co Farnum uganiał się za albinosem Axolotlem? No to jakby ten Axolot spłynął razem z nim, tylko on tego nie zauważył. Criten tego Axolotla znalazł, wziął go przez Nether do drugiego portalu i dał Farnumowi. Nie żeby coś. Axolotle żyją w górach, gdzie jest zimno. Jeżeli chcesz je przetrzymywać, musisz mieć odpowiednio chłodzoną wodę. One żyją tak od 12 do 20 stopni. Ale nie no, jakimś cudem ten przeżył długą podróż po Netherze. Tak w takim ogromnym gorącu, bez żadnej wody. Przeżył. No super. A, no i jeszcze on musiał czekać, aż Farnum uruchomi portal, bo on go dla bezpieczeństwa gasił i uruchamiał. Każdego wieczoru go uruchamiał i patrzył, czy tam Criten czeka. Także nie tylko musiał przejść przez cały Nether, ale jeszcze na niego czekać. Potem przyniósł mu też Hoglina. Tylko jakby okazało się, że się zombifikował po pewnym czasie. W ogóle nie wiem, te człowieki to jakieś trochę głupie były. Jakim cudem nie skapnęły się, że Criten coś za dużo chce tego obsydianu. Tego było parę skrzyń. No więc dobra, pewnego razu Farnum sobie uruchamia portal, szczęśliwy, wow, kolejny zwierzaczek, zobaczmy co to będzie. Odpala, a tam wychodzi wielki, potężny piglin. Razem z całym legionem. No więc powiedzmy, że człowieki dosyć szybko poległy. Farnum to nawet jakby próbował uciec, ale drzwi były zamknięte na klucz. Criten dogadał się z szefem, żeby nie zabijać nikogo w zoo. Także nie załatwili ich, wrzucili ich po prostu do jakiejś pustej, nie do końca dokończonej klatki dla zwierząt. Ogólnie Farnum i Micro tam całkiem dobrze się trzymali, tylko Grinchard sobie przysnął. No więc tak, Criten i Agap bardzo się nie dogadywali i Criten taki pewny siebie, ogólnie nie możesz mi nic zrobić, jestem wam potrzebny, ja tylko umiem robić potki i beze mnie nic wam się nie uda. I wtedy Agap takie, tak, no super, bo ogólnie, wiesz, dogadaliśmy się z szefunciem, z Bungusem i stwierdziliśmy, że nie jesteś potrzebny, po prostu wyciągniemy z ciebie to siłą, pokażesz nam jak się to robi,
a potem będziesz zbędny. Wrzucił go do tej samej klatki, w której były człowieki i sam poszedł lutować wioskę. No i człowieki takie, no fajno, zdradziłeś nas, jakby, znaczy, no nie fajno, ale trzeba współpracować. No i Kryten tak sobie myśli i wykminił, że w sumie jakby teraz jedyną opcją dla mnie, żeby przetrwać, to musiałbym udaremnić cały ten atak, wrócić i objąć władzę. Bo jako doradca to już nie da rady. No i Farnum zaczął kminić, jak to wszystko zakończyć, jak to wszystko naprawić. Także wykminił, że najpierw musi zniszczyć skrzynię z obsydianem, a potem rozwalić portal. Były dwa problemy. Po pierwsze, jak mają się pozbyć takiej ogromnej ilości obsydianu? Po drugie, musieliby pójść po diamentowy kill off. I w sumie po trzecie, byli zamknięci. Ale to dosyć łatwo naprawili, bo to była niedokończona klatka, także tam jeszcze gdzieś tam sobie leżały narzędzia. Więc Farnum znalazł w rogu klatki łopatę i ją wziął, żeby się wykopać. Tylko on się tak kopał trochę, powiedzmy, głębiej pod ziemią, nie tak, że wykopał 3 klocki i wyszedł. Musiał to robić w ukryciu. Jego ziomki zostały tam sobie na powierzchni, a zszedł razem z nim na dół Kryten. No i wtedy słyszy, że pigliny się zbliżają, że wracają ze swojego lutowania wioski i szukają Krytena. Także wziął tam, zakopał przejście. No i tak się kopał, tak jakby na wyczucie, żeby się wykopać gdzieś przy tych skrzyniach z obsydianem. Ale jak już się wykopywał na górę, Bungus to zauważył i go chwycił. A ten go ciupnął łopatą w łapę i się uwolnił. Wtedy szybko uciekł do klatki Stridera i wszedł na niego i uciekł do pola lawy. Bo wiecie, żeby on tam się czuł jak w Netherze, to nawet zrobili mu jeziorko lawy, nie? No i Bungus wtedy nie mógł go już dosięgnąć tą swoją bronią na łańcuchu, bo on jej cały czas używał. No i jako iż tak bardzo mu się nie udawało, to trochę mocno się wkurzył. No i po chwili przyszły mniejsze pigliny, żeby mu pomóc z kuszami i chciały już strzelać. Ale jak jeden podszedł, to ten go wziął i siup, jitnął go w tamtego. Nie trafił ogólnie. I wtedy inne pigliny się przestraszyły i sobie tam trochę odeszły. I wtedy przychodzi Agap, ten drugi najsilniejszy. Ale nie żeby pomóc. Pchnął Bungusa do jeziora. Jednak z taką niewielką siłą, bo tamten już zdążył się jakby częściowo odwrócić w jego stronę. Jednak to wystarczyło, żeby tamten spalił sobie nogę i był niezdolny do walki. I tak oto Agap został nowym przywódcą. Wiecie, oni nie mają żadnego poczucia honoru ani nic takiego, po prostu wygrywa najsilniejszy. Weź załatw przywódcę, zostaniesz nowym przywódcą. No jak ktoś będzie miał problem, to jego też ciupniesz. Okazało się, że jak kopali tunel, to wymierzyli go dosyć nieźle i dziura była tuż obok skrzyni z obsydianem, którego właśnie mieli się pozbyć. Zdrada Agaba dosyć mocno wstrząsnęła Krytenem. Jakby w końcu znał Bungusa od dziecka i pomógł mu się tam dostać, gdzie się dostał, do tej władzy całej. Pomimo wszystko jednak był jakoś do niego przywiązany. Także wykorzystał to, że zarówno pigliny, jak i Agab byli zajęci radowaniem się z nowego przywódcy, wyciągnął nóż, podszedł do Agaba i dziabnął go w stopę. I to tak jakby, wiecie, przebił na wylot. Skończyło się to tak, że tamten się mocno wkurzył, pigliny odcięły mu jedyną drogę ucieczki, ale przynajmniej Farnum miał wtedy chwilę, żeby się wykopać stamtąd. Tunel nie posłużył mu tylko do ucieczki. W końcu tuż obok mieli zarówno lawę, jak i obsydian, którego musieli się pozbyć. Więc wykopał pod tymi skrzyniami taką jakby dziurę z sufitem, takie pomieszczenie podziemne. No i potem się wrócił zobaczyć jak tam u Krytena. Nie wiem jak on taką wielką dziurę zrobił tak szybko, żeby Kryten jeszcze żył, ale okej. No cóż, już było blisko, już by prawie nie żył, tamten już go trzymał, także Farnum wziął siat na Stridera i raszuje w niego i siup, bąk łopatą w łeb. No więc Farnum dalej na Striderze zaczął kopać tunel od lawy do tamtego pomieszczenia, które zbudował, wykopał. No więc Agap się znowu wkurzył, jakby on cały czas był wkurzony, ale teraz po prostu skupił się na Farnumie. No i wykopywał nad nim sufit i znowu nie wiem jakim cudem Farnum naprawdę musi strasznie szybko kopać. Jakoś mu tam uciekł trochę. W końcu dokopał się do tego swojego wielkiego pomieszczenia i zaczął podkopywać sufit. No i w końcu ten sufit runął. Nie wiem jakim cudem nie zakopał go tam żywcem, ani Stridera, ale okej. Ogólnie zadziałało.
Lawa tam się wlała, wszystkie skrzynie tam spadły i obsydianu już nie było. No ale wtedy Agap miał już ładną okazję, żeby chwycić Farnuma i jitnął nim w klatkę tak mocno, że zrobił w niej dziurę. Okazało się, że to była ta sama klatka, w której były jego ziomki i one go wciągnęły do środka. Także tak, byli uwięzieni. Pierwszy tunel, który wykopali, nie nadawał się już do użytku, bo po pierwsze była tam lawa, po drugie był częściowo zakopany. No więc jedyne co mogli to siłować się z bramą, którą próbował otworzyć Agap. Tymczasem Kriten podszedł do obolałego Bungusa ze spaloną nogą i zmotywował go, aby spróbował się zrewanżować. Wiecie, Agap był zajęty, odwrócony plecami, częściowo ranny, idealna okazja na atak. No ale nie wszystko się udało, bo jak tam się człapał do niego, to wtedy pigliny zaczęły drzeć mordę i ostrzegły go. Także zaczęli się tłuc. Wtedy Kriten wykorzystał okazję, że ma chwilę spokoju i pobiegł do Farnuma znaleźć diamentowy kilo, w którym wcześniej człowieki kopały obsydian. Znalazł go dosyć łatwo, ale kiedy już skradał się do portalu, to go pigliny zauważyły. Także chłop speedrunował przez portal i jakimś cudem w ostatniej chwili udało mu się wykopać portal z drugiej strony. Nie wiem jak, nie pytajcie, nie mam pojęcia. Najwidoczniej w tamtym świecie bardzo szybko się kopie. Także pigliny zostały odcięte na powierzchni, a Kriten zdał sobie sprawę, jestem w Netherze. Nie ma już Bungusa, nie ma Agapa. Mogę wrócić do bastionu jako król. Tak więc wbił sobie na chillku do bastionu, dumny z siebie, siadł na tronie i mówi: towarzysze, tępa siła was zawiodła. Zarówno Bungus, Agap, jak i wszyscy, którzy poszli za nimi, przepadli. Teraz jedyne, co może was uratować, to spryt. Hej, ale czemu to akurat masz być ty? Bąk go kilofem w łeb. Ło, ale epicka broń, chwała Kritenowi! Pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło na powierzchni, Kriten poprzysiągł zarówno sobie, jak i swoim nowym podwładnym, że kiedyś wróci na powierzchnię i ją podbije. Mówiłem wam, żaden honor ani nic. Jakby spoko ziomki, wziąłem was, zdradziłem, wy mi zaufaliście znowu i jakby w sumie uratowaliśmy siebie nawzajem, ale wezmę was jeszcze raz na jadę, co? Tymczasem na powierzchni pigliny się załamały, a człowieki kminiły, co z nimi zrobić. Farnum bardzo chciał ich uratować z jakiegoś powodu, pomimo iż Grinchard mówił mu, że to nie jest dobry pomysł. Grinchard, czyli ten jego ziomek wojownik, który przez większość czasu był omdlały. No i jakby miał rację, bo w końcu kiedyś pigliny mogą wrócić i zaatakować znowu. Jednym z pomysłów było zaprowadzenie ich do portalu w jaskini, tamtego pierwszego, ale Bungus, ten ze spaloną nogą, był już w takim stanie, że nie było opcji, żeby się tam doczłapał. Gdy człowieki o tym rozmawiały, Bungus jakoś tam coś zrozumiał, o co im chodzi i wszedł do tej pustej klatki, w której oni, człowieki, wcześniej były, bo teraz wyszły najwidoczniej, i się tam zamknął. I nawet nie protestował, kiedy Farnum wziął łopatę i zasypał wejście, zamykając go tak na stałe. Jakby, mówiłem wam, piglin nie ma już żadnego honoru, żadnej empatii, nic. I nagle wielki, zły piglin, który się ciągle wkurzał, awanturował, rzucił swoim podwładnym do lawy, bo ten chciał mu pomóc. I nagle, dobra, wezmę, się zamknę, żeby nikogo nie skrzywdzić. Jakby co? To tak, robi sens, tak. Nagle wielki, zły piglin stał się dobry. Nawet Kriten nie stał się dobry po tym wszystkim, a on tak. Ok. On raczej wiedząc, że już nie ma szans przeżyć, to by po prostu próbował wszystkich innych ukatrupić. Przynajmniej tyle, ile zdoła. Tak jakby rzeczywiście to miało mieć sens. No więc jak Agap był uwięziony, to człowieki zaprowadziły resztę piglinów do drugiego portalu. Uwaga, na początku było, że nie pójdziemy do pierwszego portalu, bo będzie problem ze znalezieniem przejścia. Oni walczyli w nocy. I w nocy, kiedy było ciemno, jakimś cudem jednak znaleźli to przejście. Czyli co, jednak to takie trudne nie było, co? No dobra, znaleźli ten portal, kazali im tam wejść do środka tym tunelem, tam ci już nawet nie protestowali, bo jakby już mieli bardzo mało czasu, a człowieki nie chciały ich doprowadzać bezpośrednio do portalu, tylko pokazały, macie tunel, wbijajcie. No i jak już wszyscy wbili, to ich zasypali, żeby na pewno nie wyszli tamtędy.
Gdy wrócili, Bungus już się przemienił. I tak oto... Bungus, wielki, potężny szef piglinów ze spaloną nogą, stał się nowym ulubieńcem zoo. Koniec. Nie, ogólnie super zakończenie, super. Nie wiadomo, co się tam wydarzyło w Netherze, ani nic. W sumie ciekawi mnie to. No ale to już zostaje naszym domysłom. Jakby... No w miniaturce napisałem, że przeczytanie tego bolało. Raczej przesłuchanie. Bo to audiobook był. Bo ja audiobooka wziąłem za Frico. Tam z okresem próbnym. To jest, wiecie, trochę jak oglądanie Marvela. Jakby spoko, fajnie, akcja, całkiem nawet ciekawe rzeczy czasami są, ale musisz wyłączyć mózg. Bo jeżeli masz włączony mózg podczas oglądania tego, to po prostu tak cię to boli, ten brak logiki i takie, że o dobra, coś się dzieje i nagle w ostatniej chwili coś się dzieje, albo jakaś mała szansa na coś i akurat tu się uda. Tak samo tutaj było, jakby często tak było, że coś na styk się udało, albo mieli super wielkiego farta, albo no coś po prostu nie miało sensu. I najgorsza sprawa? Twórca potwierdził, że książka nie jest kanoniczna. I dowiedział się tego dopiero po tym, jak ją opublikował. Jakby ktoś nie wiedział, znaczy to, że jakby nie wszystko ma związek z rzeczywistą fabułą gry. Wiecie, jak on się dowiedział tego dopiero po publikacji, to zapewne on dostał jakieś tam informacje o grze i zaczął pisać książkę. I potem, jak ją opublikował, to twórcom powiedzieli: ty, mordo, jakby to trochę za bardzo odstaje od naszej tutaj koncepcji całego świata i weź tam napisz, że to nie jest powiązane tak ściśle z naszą fabułą. Ale coś tam wiedział, bo on wiedział o 3 frakcjach, o Bastionie, Zarodniku i tych Nomadach, czyli tej trzeciej naszej frakcji, której nie mamy nazwy. On to już zakładam, że zaczął pisać zanim my się o tym dowiedzieliśmy, nawet jakby my się dowiedzieliśmy, to było dużo domysłów i tak dalej, także my nie wiedzieliśmy na pewno, a on wiedział na pewno. On miał jakieś głębsze informacje, on dostał jakieś tam informacje od twórców co i jak. Mniej więcej. Także pewne rzeczy, które tu są, mogą jakby mieć nawiązanie do rzeczywistej fabuły gry, a pewne rzeczy nie. Które nawiązują, a które nie? No, nie mam pojęcia. Bo w sumie jakby głównie to była opowieść po prostu no tego, jak człowieki sobie radziły z tymi piglinami, a nie całego świata. No ale tak, on nazwał trzecią frakcję nomadami, także może to być jakoś powiązane? Może rzeczywiście oni są jakimiś takimi nomadami? Zarówno w tej legendzie, jak i w obecnych czasach byli takimi podróżnikami szybkimi na hoglinach. A, bo nie powiedziałem, że to jest sequel, że jakby to się dzieje dużo czasu po grze. No i druga sprawa, że tam już potwory są zagrożeniem, czyli coś się wydarzyło pomiędzy, że już jakby na początku były dobre, a potem już nie? I może gra to wyjaśni? Nie wiem. Ogólnie tak, całkiem spoko, jakby miał za to płacić, albo to czytać, to by mi się nie chciało. Ale audiobook? Spoko, bardzo spoko. Jakby fajnie chłop tam opowiada, fajne efekty dźwiękowe, muzyka i tak dalej, bardzo spoko. Także jakby czasami bolała logika, ale było to spoko. Tylko nie dowiedziałem się tyle, ile liczyłem, że się dowiem. Ajajaj, no dobra, ale w tym odcinku już widzę, że bardzo długim, bo siedzę tu godzinę i 5 minut. Wy będziecie to mieli trochę krócej, ale pewnie i tak będzie ponad 40. W tym odcinku na tyle, wam się podobało, do zobaczenia i siemka. I szacun, jeśli dotarliście do końca.